Dużo tych papieskich Mercedesów, jak widzicie. Miasto jednej z najważniejszych operacji II wojny światowej, ale też willi cesarza Rzymu. Zapomniane renesansowe ogrody obok słynnej letniej siedziby papieża, podrzymska wersja Kazimierza Dolnego, średniowieczny plener wielu filmów i seriali, jedno z najwspanialszych miast Etrusków, no i oczywiście ogród ponad ogrodami w mieście, które ujarzmiło pieniącą się wiecznie górską rzekę. W tym odcinku zaproponujemy Wam 7 takich miejsc w okolicach Rzymu, właśnie z Tivoli włącznie. Cześć, dzień dobry. Cześć, tu Ania, I Marcin. czyli Wędrowne Motyle. Dzisiaj witamy Was z miejsca, do którego od wieków już uciekali mieszkańcy Rzymu po to, żeby się ochłodzić. No właśnie, trochę to może obrazoburcze, dlaczego z Rzymu trzeba uciekać, ale wierzcie nam, może czasami tak być. I właśnie dzisiejszy odcinek będzie o takich, może nie ucieczkach, ale wycieczkach jednodniowych z Rzymu, czyli różnych ciekawych miejscach bardzo blisko wiecznego miasta. A gdzie zaczynamy? Dokładnie, no to dowiecie się już za chwilę. Zapraszamy. W tym odcinku zaproponujemy Wam 7 takich miejsc w okolicach Rzymu, w miarę pokrywając wszystkie strony świata od wiecznego miasta i starając się wybierać te miejsca, do których da się dotrzeć również bez samochodu. No to ruszamy. I uważa się, że tutaj właśnie znajdują się najstarsze freski w całych Włoszech. Zaczynamy od Tarquinii. Tak wypada, bo tu wiele się zaczęło, choćby fundament rzymskiej cywilizacji, którym była etruska kultura. A to jedno z najważniejszych etruskich miast, dziś punkt obowiązkowy dla turystów chcących zbliżyć się do tej starożytnej kultury. W tym mieście, do którego można dojechać pociągiem z Rzymu, jednak ze stacji do centrum jest około 40 minut, więc warto złapać wahadłowy autobusik, znajduje się jedno z najważniejszych muzeów archeologicznych Włoch, skoncentrowanych na wykopaliskach etruskich, a także jedna z najważniejszych nekropolii, Monte Rozzi, wpisana na listę dziedzictwa UNESCO wraz z położoną bliżej Rzymu Cerveteri. One się troszeczkę od siebie różnią, a może nawet bardzo się różnią, bo tutaj te grobowce wykute są w skale i to w skale wapiennej, natomiast tam w tufowej. Muzeum utworzone w gotyckim pałacu w centrum miasta słynie m.in. z doskonale zachowanych fragmentów etruskich zbroi, malowideł, ale i na przykład rzeźby skrzydlatych koni z etruskiego sanktuarium Alla della Regina z przeciwległego do dzisiejszego miasta Płaskowyżu. Nekropolię zwiedza się we wschodniej części miasta. Do grobów wchodzi się osobno. Często bogate malowidła niczym z egipskiej Doliny Królów chronione są przez grube szyby. Spójrzcie tylko. Ten jest niezwykle bogaty, może nawet nawiązuje swoim bogactwem do tego, co kojarzy nam się ze starożytnym Egiptem i jest zobrazowanie charakterystycznej postawy, którą przyjmowali najczęściej możni etruscy, którą potem też przejęli Rzymianie w swoim ucztowaniu, czyli półleżącej. Mimo tego wszystko robi wielkie wrażenie. Samo miasto ma bardzo średniowieczny charakter, otoczone jest murami sprzed kilkuset lat i zachowało kilka gotyckich wież mieszkalnych, przypominając nieco słynne San Gimignano w Toskanii. A ten tłumek za moimi plecami wynika z tego, że dzisiaj jest niedziela, pierwsza niedziela miesiąca i wtedy można tego typu obiekty, muzea państwowe zwiedzać we Włoszech zupełnie za darmo. Więcej informacji praktycznych o Tarquinii oraz o tym, co zobaczyć w jej okolicy, z czym połączyć zwiedzanie, przeczytacie na 223 stronie Latium Booka. Anzio i Nettuno. 2 nadmorskie miasteczka, osiągalne w mniej niż godzinkę wygodnym pociągiem z Rzymu, również za kilka euro. Są jednocześnie popularnymi kurortami plażowymi i portami rybackimi. Nettuno zachowało nawet starą średniowieczną zabudowę w swoim borgo. W starożytności w Nettuno i nadmorskim pasie po Anzio wielu możnych, w tym ponoć sam Cyceron, posiadało piękne wille z widokiem na Morze Tyreńskie. Przybywamy tutaj z Rzymu, ze stacji Termini w około godzinę 15 minut i jesteśmy zachwyceni
ciepło, grzeje w plecy. Jest środek listopada, 22-23 stopnie. Temu miejscu niestety udało się załapać na wiele zniszczeń. Barbarzyńcy z północy, nawet saraceńscy, muzułmańscy piraci od strony morza zniszczyli totalnie miasto. Zostało ono odbudowane jako Borgo Medievale w czasach świetności papiestwa. Papiestwo chciało mieć również tutaj przyczółek. Otoczono murami, zbudowano twierdzę San Gallo. Dzisiaj w tej twierdzy jest jedno z muzeów dotyczących jednego z najbardziej fascynujących, jeśli chodzi o Włochy, epizodów z czasów II wojny światowej. Ważnym obiektem w Nettuno jest amerykański cmentarz wojenny, jedna z największych nekropolii wojennych w środkowych Włoszech. Wędrując pośród tysięcy białych, prostych krzyży pod sosnami piniowymi i cyprysami, uświadamiamy sobie, jak wielu poległo podczas wyzwalania Sycylii i lądowań w Anzio i Salerno. Są też tutaj polsko brzmiące nazwiska. To ślad po operacji Shingle z stycznia 1944 roku. Spacerem można przejść wzdłuż wybrzeża do Anzio, posiadającego szersze plaże i bardziej kurortową architekturę, ale też sporych rozmiarów marinę i sporo restauracji specjalizujących się w owocach morza. Miejsce, na które patrzymy latem, roi się od turystów, a to ruiny długiej na 800 metrów willi Nerona, która wykorzystywana była oczywiście także przez innych imperatorów, ale to Neron właśnie przebudował ją w takim swoim stylu bardzo rozrywkowym, czyli były tu nimfea, jakieś kaskady wodne, ale też dogodna przystań dla statków. O takim przepychu willi Nerona, ale także całego Antium w tych czasach dość sugestywnie pisał Henryk Sienkiewicz w Quo Vadis, natomiast Kawalerowicz to miejsce nie umieścił w Antium, ale nagrywał w Tunezji. No i właściwie te żółtawe skały troszeczkę mogą nam Tunezję przypominać. W pałacu położonym w centralnym parku miejscowości Villa Adel jest małe muzeum i izba pamięci wspomnianej wcześniej operacji wojskowej, która nie była sukcesem aliantów, ale zapoczątkowała stopniowe odzyskiwanie środkowych Włoch i Rzymu. Więcej informacji praktycznych o Anzio i Nettuno oraz o tym, co zobaczyć w okolicy oraz z czym połączyć, przeczytacie na stronie 98 Latium Booka. Viterbo. To jest już spore całkiem miasto na północ od Rzymu, osiągalne liniami kolejowymi aż z dwóch stron, to znaczy od Doliny Tybru i Orte oraz przez Bracciano od południa. To stolica całej prowincji i jedno z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast tych rozmiarów. Włosi kojarzą je głównie z prestiżowej szkoły wojskowej i garnizonu wojsk lotniczych, a miłośnicy historii z pierwszym w historii konklawę, czyli sformalizowanym wyborem papieża, który odbył się w gotyckim Pałacu Papieskim, gdzie władcy państwa kościelnego przebywali m.in. w czasie niepokojów w samym Rzymie. Pałac można zwiedzać oczywiście wraz z nieodległą katedrą i muzeum. W Sanctuarium di Santa Rosa dowiemy się sporo o niezwykłej tradycji unoszenia przez mężczyzn gigantycznej platformy świecy ku czci patronki Świętej Róży. A w gotyckim kościele świętego Franciszka spotkamy grobowce aż dwóch papieży. Trochę tu ciemnawo, ale tutaj mamy grobowiec Hadriana V i po drugiej stronie w bocznej nawie Klemens IV. 68. To dość spore miasto, więc jego zwiedzanie można śmiało zaplanować na cały dzień. Wraz z pysznym obiadem w menu często spotkać możemy kasztany, orzechy, trufle. Filmowcy z całego świata chętnie wykorzystują plenery dzielnicy San Pellegrino, średniowiecznego kwartału, gdyż nie ma tu reklam, szyldów. Śmiało jego surowość może udawać czasy sprzed 800 lat. W dawnej twierdzy Rocca również ulokowano muzeum o tematyce etruskiej, choć nieco skromniejsze niż w Tarquini.
a całe Stare Miasto otoczone jest wieńcem średniowiecznych murów. Gdy jesteśmy samochodem, warto zaparkować na bezpłatnym Valle Faul, choćby dla znajdującej się obok niego niezwykłej rzeźby Przebudzenie Johna Stewarta Johnsona. Piękne gotyckie okna znajdujące się w logii obok Pałacu Papieskiego zainspirowały nas do projektu okładki książki Latium Book. Gdy posiadamy zapas czasu, możemy też skorzystać z termalnych źródeł w zachodniej części miasta, w kąpielisku lub w dzikich sadzawkach, albo za wschodnimi opłotkami odwiedzić zjawiskowy kompleks pałacowo-parkowy kardynała Gambary, czyli Villa Lante w Bagnaia. Spacerem to około godziny, ale polecamy bardziej autobus Kotral czy jeszcze inną linię kolejową, która dojedzie tu w kilkanaście minut. W 2011 roku to założenie parkowo-pałacowe zostało uznane za najpiękniejszy park, najpiękniejszy ogród we Włoszech. Więcej informacji praktycznych o Viterbo oraz gdzie i co zjeść, co jeszcze zwiedzić w okolicy, opisaliśmy w osobnym rozdziale Latium Booka. Castel Gandolfo. Nazwę zna bardzo dużo Polaków, zważywszy na posiadanie przez papiestwo pałacu letniego ulokowanego pięknie ponad taflą jeziora Albano. Miasteczko jest też wpisane na listę najpiękniejszych w Italii. Zbudowano je na krawędzi wulkanicznej kaldery, na którą wspina się spektakularnie dość pociąg z Rzymu, konkretnie do Albano Laziale, gdzie być może leżała mityczna Alba Longa. Jego szczyt, czy też fragment stożka znajduje się tam, przykryty w chmurach. Nie przekraczają te wzgórza zwane Colli Albani 1000 metrów, ale zawsze jest tu nieco chłodniej, bardziej wilgotno, deszczowo i wietrznie, co zresztą widać. Ze stacji kolejowej podejście jest dość strome, od razu zaznaczamy, ale równie dobrze można przejść spacerem z końcowej stacji Albano, mijając kompleks parków i ogrodów papieskich i Giardini Villa Barberini, doskonale utrzymanych, zadbanych, wybudowanych w miejscu dawnej rezydencji cesarza Domicjana, po której pozostał m.in. amfiteatr czy ogromny kryptoportyk. Ogrody można zwiedzać z przewodnikiem, głównie weekendami. Daty i bilety dostępne są na tej samej stronie, gdzie kupujemy bilety do muzeów watykańskich czy Pałacu Papieskiego w Castel Gandolfo. Dominantą Borgo jest wielka kopuła kolegiaty świętego Tomasza Villanova, ale też watykańskie kopuły obserwatoriów astronomicznych. To jest ten dziedziniec właśnie, dobra akustyka, który pewnie niektórzy z Was kojarzą z telewizji, prawda? Kiedy były audiencje wyjazdowe, można tak powiedzieć, w Castel Gandolfo. Dużo tych papieskich Mercedesów, jak widzicie. I jest Papa Mobile, ale ta starsza wersja. Jest to oczywiście Land Rover Santana. Pałac Apostolski stał się dostępny publicznie, więc można go zwiedzać wraz z wnętrzami oraz kolekcją papieskich samochodów. Prywatne apartamenty głów kościoła, galeria portretów papieskich od 1500 roku. Dla Polaków sporym przeżyciem może być widok prywatnej kaplicy, powstałej na polecenie papieża Piusa XI, ozdobionej przez Jana Henryka Rosena malowidłami prezentującymi wątki z polskiej historii, ale też z kopią obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Pociąg jedzie do Castel Gandolfo m.in. przez Ciampino, więc jak się nie ma wielkich bagaży, można śmiało połączyć wycieczkę z przylotem lub późniejszym wylotem z Rzymu. Castel Gandolfo opisujemy w osobnym rozdziale o regionie Castelli Romani, słynącym z wina i pysznego jedzenia w Januszku, miasteczek na powulkanicznych wzgórzach i wokół jezior. To wszystko zaledwie pół godziny na południowy wschód od Rzymu. A teraz pora na miejscowość, z której rozpoczęliśmy odcinek, a na koniec już tylko króciutko pozycje 6 i 7. No więc, panie i panowie, przed wami kilka minut o Tivoli, a konkretnie o jednej atrakcji znajdującej się w Tivoli. Tivoli z Rzymu odległe jest podróżą pociągiem, bardzo ładną również widokowo, około 30 minut, cena biletu póki co poniżej 5 euro. Do miejsca, do którego zaraz się udamy, do jego otwarcia mamy jeszcze 2 minuty.
Więc te 2 minuty spędzimy przy rzeźbie naszego rodaka, którego dzieła porozrzucone są w wielu miejscach w całych Włoszech, czyli Igora Mitoraja. Będziemy wchodzić do willi d'Este w Tivoli. No i jesteśmy już w tym majstersztyku XVI-wiecznym architektonicznym, wybudowanym przez rodzinę d'Este, która rządziła m.in. Ferrarą czy Modeną. Później przebudowana została przez słynną Lucrezię Borgia. A my udajemy się do perełki, czyli do ogrodów, a więc spektaklu roślinności i fontan. Tivoli oczywiście zostało założone w czasach rzymskich na takim występie skalnym nad bardzo głęboką doliną rzeki Anien, ale przy tym pałacu wpisana na listę UNESCO wielka atrakcja turystyczna to szumiący za moimi plecami ogród. Ogród to mało powiedziane. To naprawdę jest jedna z najpiękniejszych tego typu realizacji nie tylko we Włoszech, ale śmiało można powiedzieć w Europie. Znajduje się tu jedna z najpiękniejszych, najbardziej wyjątkowych, przepiękna i zaskakująca fontanna. Teraz skorzystam z Latium Buca, strona 58. Niegdyś w miejscu dzisiejszej Villa d'Este stała antyczna willa, a później był tu klasztor, który przekształcono w letnią rezydencję. Inspirację czerpano m.in. z pobliskiej willi Adriana, która częściowo zapewniła również marmurowy budulec. Co ciekawe, wodę do tutejszych fontan doprowadzano z rzeki Aniene, zmieniając jej bieg i budując podziemny 200-metrowy kanał. Inspiracja, 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 cały czas inspiracje, no ale ze względu na to, że obiekt powstał dość szybko, bo w XVI wieku, później mógł jeszcze przez kilka wieków inspirować innych twórców i faktycznie od Portugalii po Sankt Petersburg tworzono bardzo podobne parkowo-pałacowe realizacje, ale być może żadna z nich nie stworzyła tak przepięknej fontanny, jaka znajduje się na końcu tej osi widokowej za naszymi plecami, Teatro dell'Acqua. W górnej części organy wodne, niezwykła konstrukcja hydroinżynieryjna. Przez długi czas, zarówno w czasie XVIII wieku, gdy stacjonowały tutaj wojska francuskie, jak i oczywiście w czasie II wojny światowej, ogród był zniszczony, ale gdzieś po środku miał taki swój drugi złoty wiek, gdy po Habsburgach, bo przez chwilę Habsburgowie, potem Hohenstaufowie posiadali ten ogród, odrestaurowali go troszeczkę, aby sprostać oczekiwaniom i popytowi rodzącej się turystyki, zwłaszcza grand tourów, romantyków, którzy odwiedzali Włochy i koniecznie chcieli zobaczyć te ogrody. Wśród nich był też Franciszek Lisz, który podobno był tutaj 20 razy i który właśnie tutaj stworzył jedno ze swoich słynniejszych dzieł, inspirowane właściwie ruchami wody. Pewnie siedział tutaj i komponował. Oczywiście nie wypada nie wspomnieć o 2 pięknych atrakcjach Tivoli, innych niż Villa d'Este. Jedna, bezpośrednio tutaj widoczna, schodzi się w głęboki wapienny jar rzeki Anien, poniżej świątyni Sybilni, w którym utworzono park Villa Gregoriana, pełen antycznych, również wodnych motywów jak Grota Syren czy Neptuna. Tutaj zawsze było bardziej zielono, soczyście, no i o kilka stopni chłodniej niż w upalnym Rzymie, nie zawsze ładnie pachnącym. To efekt transformacji w duchu romantycznym i hydroinżynieryjnych sztuczek. Dopiero w XIX wieku na zlecenie papieża Grzegorza. Najlepiej przybyć tu, gdy nie panuje susza. Drugą atrakcją jest położona na południowych opłotkach miasta Villa Adriana, w dużej mierze ruiny, ale bardzo zadbane i zagospodarowane, dawnej letniej siedziby cesarza Hadriana. Pozycja numer 6. Borgo di Ostia Antica.
albo w ogóle Ostia Antica. To najbliżej położone Rzymu ciekawe miejsce z naszego zestawienia. Formalnie zarówno Ostia, jak i Lido di Ostia administracyjnie należą już do włoskiej metropolii, ale to jednak pewna wyprawa. Należy złapać podmiejską kolejkę Metro Mare i dotrzeć do Ostia Antica. Ostia Antica to głównie park archeologiczny, według koneserów wcale nie ustępujący urodą i rozmachem Pompejom czy Herkulanum, a często dużo mniej zatłoczony. Serdecznie go polecamy wszystkim miłośnikom antyku. Pojawił się też w innym naszym odcinku, w którym wędrowaliśmy drogą Via Appia. Natomiast Stara Ostia to też średniowieczne Borgo, nazwane na cześć papieża Grzegorza IV Gregoriopoli. Znajduje się rzut kamieniem od wykopalisk archeologicznych. Kręcono tam niedawno włoski sezon popularnego serialu Emily w Paryżu. My nie oglądamy, więc nie wiemy jak wypadło. Jest mikroskopijne, ale czarujące, a jego główną atrakcją jest obronne zamczysko. Kiedyś zbudowane prawie nad ujściem Tybru. Tak naprawdę właśnie ta budowla jest największym tego typu zamkiem na terenie administracyjnym Rzymu. Właśnie na niego patrzę. Robi wielkie wrażenie jako taka klasyczna, militarna budowla renesansowa. Zbudowana została w tym miejscu nieprzypadkowo, by między innymi pobierać myto i cło z handlu na rzece Tyber, ale też żeby chronić to, co w głąb lądu od strony rzeki Tyber. Wewnątrz najbardziej zachwyca klatka schodowa, pięknie zdobiona kolorowymi freskami. W dużej mierze są to ornamenty zwane groteskami. Można wejść na taras widokowy, przy donżonie, a także do piwnic, gdzie kiedyś znajdowały się łaźnie termalne. Co ciekawe, budowla ta w XIX wieku stała się więzieniem, a osadzeni w tym więzieniu wykonywali na polecenie papieży pierwsze prace wykopaliskowe we wspomnianym parku archeologicznym Ostia Antica. Pozycja numer 7. Jeśli kojarzycie pocztówkowe Civita di Bagno Reggio, a musicie kojarzyć, bo było w ostatnim odcinku, to na północ od Rzymu takich miasteczek jest ponad 30. Opisujemy je prawie wszystkie. Natomiast na drugim miejscu z tych najbardziej popularnych wydaje się jest miasteczko artystów Kalkata, wiszące nie tyle nad skalnymi wąwozami, ale soczysto-zielonymi prawie przez cały rok wąwozami rzeki Treja, która nieco niżej zachwyca kaskadami, wodospadami i zarośniętymi średniowiecznymi młynami. Weekendami uliczki i placyki małej Kalkaty ochoczo zajmują spacerujący turyści, w liczbie wielokrotnie wyższej niż w innych miasteczkach. Pierwsza fala sławy dosięgnęła Kalkatę już w wieku XVI, gdy gruchnęła wieść o kradzieży relikwii Chrystusa z Rzymu. Czego dokładnie piszemy w książce, tu wstydzimy się powiedzieć. W latach 60. i 70. lgnęły tu niebieskie ptaki z Rzymu. Artyści, poeci, muzycy, rzemieślnicy i tchnęli nowego ducha i nowe kolory w umierające wcześniej miasteczko. Dlatego jest trochę takim Kazimierzem Dolnym dla północnych okolic Rzymu. Doskonałe punkty widokowe znajdziecie też między Kalkatą Starą a Kalkatą Nową. Kalkata Nuowa to część wybudowana dla mieszkańców, którzy pragnęli w tych latach 60. nieco lepszych warunków egzystencjalnych. Kalkata to wyjątek w naszym dzisiejszym zestawieniu. Jest raczej niezbędny tutaj samochód lub podróż autobusem Kotral z dworca Saxa Rubra na północy Rzymu. Ale z książki Latium Book dowiecie się, jak dotrzeć bez samochodu do kilku, a nawet kilkunastu innych miast w okolicach Rzymu, pięknie położonych na skałach, a także o tym, co znajduje się w górę Doliny Tybru czy Doliny Anienne. Jakie miejscowości, kurorty, plaże wybrać na nadmorski wypoczynek nad Morzem Tyrreńskim i mieć blisko i łatwo do wypadów do Rzymu, a może spędzić wczasy tam, gdzie sami Włosi, na pewnym archipelagu przypominającym Maltę czy Sardynię. Gdzie najlepiej wędrować pieszo szlakami po Apeninach niedaleko Rzymu, gdzie zachwycać się mistycznym klimatem romańskich kościółków, gotyckich klasztorów Sabiny i szlaków na trasach świętego Franciszka. Jak mądrze zwiedzać Tuscię, czyli mniej znaną, ale równie piękną wersję Toskanii, tylko że na północ od Rzymu. Ale Toskania nie ma tak pięknych wulkanicznych jezior, a tu są aż 3.
No i oczywiście co wybrać na nocleg, czego spróbować z tradycyjnej kuchni Latium, gdyż wiele restauracji i wiele miejsc przetestowaliśmy pracując nad książką w całym roku 2024 i 2025. Tylko teraz z kodem BANIOREGGIO zniżka tylko i wyłącznie dla widzów tego odcinka, -10 na zakup książki Latium Book, a także pakietu książek Rzym Book i Latium Book. Idealny zestaw dla wszystkich miłośniczek i miłośników Rzymu i Włoch. Dziękujemy za uwagę, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie damy sobie długą przerwę z Włochami, ale skoro wywołany został Kazimierz Dolny, to do zobaczenia w następnym odcinku ze wschodniej Polski, a konkretnie Lubelszczyzny.